Dzień dobry. Witam na lekcji podstawowe słownictwo dla kelnerów i kelnerek. I podam takie ważne słówka oraz omówię to tak, żeby było łatwo się tego nauczyć. Pod koniec lekcji zrobimy sobie jeszcze trening, czyli ja jako gość. I w takim razie przechodzimy do lekcji. I popatrzcie, tutaj na ekranie mam napis odwagi. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyście się nie bali po prostu obsługiwać w języku niemieckim. I teraz tak, kilka argumentów. Wy się często stresujecie, że musicie mówić w języku niemieckim. Niemcy, Austriacy czy Szwajcarzy nie po to przyjechali do Polski, żeby sobie tutaj rozmawiać na poziomie C2. Wiedzą, po co idą do restauracji, do jakiejś tam knajpki. Wiedzą, że obsługa jest lokalna i po prostu być może ktoś będzie znał język niemiecki. Jeżeli będzie znał, to dobrze. Więc oni nie po to przyjeżdżają, żeby na przykład się z kogoś wyśmiewać albo analizować czyjś język. Więc nie musimy się tym stresować. Drugi argument. Wyobraźcie sobie, że idziemy do jakiejś restauracji na Grenlandii, tak? Jest jakieś iglo, tam jest napisane restauracja, na przykład iglownia i taki jakiś tam lokalny kelner do nas mówi: dzień dobry, ja tutaj obsługiwacz. No i teraz tak, czy będziemy się z niego śmiali, że on mówi po polsku z jakimś tam akcentem własnym? Nie. Będziemy wdzięczni za to, że on zna nasz język i próbuje. Więc tutaj kolejna zachęta. Jeżeli będziecie mówić po niemiecku, to taki turysta właśnie niemieckojęzyczny będzie naprawdę zadowolony. Kolejna rzecz jest taka. Często osoby próbują i się stresują, że na przykład mówiły tak uważam, że powiedziałam coś dobrze, jako kelner, kelnerka, a klient nie zrozumiał. Więc też chciałam przypomnieć, że jest część osób, która po prostu nie dosłyszy fizycznie, mają problemy ze słuchem. Więc to mogą być osoby, które po prostu na przykład nie słyszą i nikogo by nie usłyszały, nie tylko polskiego kelnera, również niemieckiego by nie zrozumiały. Teraz jest taka kolejna rzecz. Ktoś może znać język niemiecki, ale przychodzi klient niemieckojęzyczny i my nie rozumiemy. Chciałam przypomnieć, że Niemcy nie mówią jednolitym językiem, ani Austriacy, ani Szwajcarzy, tylko mają też swoje dialekty, naleciałości, więc wy nie odpowiadacie za to, skąd przybył turysta. No jeżeli on mówi jakimś dziwnym niemieckim, to jest jego sprawa, nie nasza. My staramy się obsługiwać poprawnie. Chciałam zachęcić też do pokazywania ewentualnie rękoma, na przykład od tego są też dłonie, żeby pokazywać. I jeżeli będziemy się na przykład pytali, czy potrzebują Państwo stolika dla 2 osób, tak, brauchen Sie einen Tisch für 2 Personen, to 2 można pokazać rękami, tak, po prostu palcami. Tak samo jeżeli na przykład, nie wiem, opisujemy potrawę dla dzieci, że to jest eine kleine Portion, to można pokazać po prostu w tym momencie dłońmi, że ta porcja jest taka nieduża. Zachęcam do tego, bo od tego też są dłonie, są gesty, tak, czyli język ciała, żeby podkreślać to, co mówimy słownie. Słuchajcie, w życiu trzeba blefować, więc po prostu warto się nauczyć paru zwrotów i udawać, że mówimy świetnie po niemiecku. Jeżeli ktoś zna niemiecki, no to na pewno nie jest klientem tego filmu. To jest film dla osób, które chcą się po prostu nauczyć obsługiwać po niemiecku. I teraz jest tak, kilka rzeczy, które na pewno musicie zrobić. Znaczy, uwaga, nie bójmy się, ale 2 rzeczy na pewno powinniście zrobić. W Waszych restauracjach prawdopodobnie menu, czyli jadłospis, jest po polsku i po angielsku. Nie podejrzewam, żeby wszędzie były po niemiecku, więc musicie tutaj wykonać taką pracę, że sobie po prostu przetłumaczyć dania, które macie w Waszym zakładzie na język niemiecki. Polecam translatora Google'a. Naprawdę to jest dobre narzędzie. Kolejna rzecz, trzeba by sobie powtórzyć liczebniki, żebyście umieli to przeczytać. No bo jeżeli przynosicie rachunek i mówicie tylko bitte schön, hier ist die Rechnung i nie musicie podawać tutaj wartości rachunku, no to okej. Ale jednak by się przydało powtórzyć liczebniki. Dużo jest stron z liczebnikami. A więc przechodzimy już teraz do konkretów. Na ekranie macie napis Sie, Ihnen, Ihr, Ihre, Ihren. Chciałam przypomnieć, że to jest forma grzecznościowa i to trzeba opanować i sobie tutaj przypomnieć. Czyli pan to jest Sie, do pana mówię, tak proszę pana, czy pan tutaj
coś kupuję, no to będzie sie. Do pani również sie. Sie znaczy również liczba mnoga, czyli jak będą dwie panie, no to będzie sie. Jak będą dwaj panowie, to będzie sie. Jak będzie pani, pan, też będzie sie. Jeżeli będzie 40 osób, to będzie sie. Forma pani, panu, czyli celownik, tak, co mogę panu polecić, co mogę pani polecić, co mogę państwu polecić, to będzie ta forma ihnen i jak tutaj będę miała kolejne slajdy, to tutaj będę to podkreślać. Natomiast ostatnie to jest ihr, czyli tak, pana zupa, pana stek, pana torebka, tak, czy pani zupa, pani stek, pani torebka, panów stek, pań stek, państwa stek, czyli to będzie to ihr, ihre, ihren. Następny slajd, die junge Dame. Jeżeli goście mają ze sobą dziecko, no to też warto tutaj w jakiś sposób to dziecko właśnie nazwać. Na zasadzie, a co dla młodej damy? Czyli jeżeli jest jakaś na przykład mała dziewczynka, no załóżmy, no myślę, że spokojnie można o ile dziecko już jest samodzielnie w stanie zjeść, czyli nie wiem, pewnie od roku tylko żeby nie przesadzić, tak, żeby nie było tak, że ktoś przyjdzie w wieku 14 lat i potem się obrazi. Więc tutaj oczywiście z wyczuciem, ale przy dzieciach można powiedzieć und was für die junge Dame. Warto o tym pamiętać, młoda dama. Jeżeli ma gość ze sobą małego chłopca, no to można powiedzieć der junge Gentleman, prawda? A co dla młodego dżentelmena? A co będzie zamawiał młody dżentelmen? Tylko, tak jak mówię, pilnować, żebyście nie narozrabiali, w sensie, żeby ktoś się nie obraził. I teraz tak, przypominam, są takie słowa, które warto sobie po prostu na pamięć wkuć i w razie czego powtarzać, a więc sofort, natychmiast. I teraz uwaga, zapomniałam to wcześniej powiedzieć. Pod spodem będą napisy i w języku polskim zrobię fonetycznie, czyli uwaga, to sofort napiszę fonetycznie i będzie sobie można włączyć napisy. Jak włączamy napisy? No to albo przyciskiem C, jak mamy klawiaturę, a na komórkach mamy takie 3 kropki i tam trzeba sobie wejść do ustawień. W innych językach tutaj mam tłumaczony komentarz. A więc uwaga, natychmiast sofort, czyli cokolwiek się dzieje, mówimy sofort. Albo oczywiście mogę powiedzieć natürlich, tak? Czyli naturalnie, oczywiście. To jest tutaj słowo natura schowane, a więc natürlich. Dobrze, teraz kolejna rzecz, rozumiem. Tak? Ja, Volkswagen, nie, tak nie mówimy. Ich verstehe, czyli cokolwiek do nas mówią. Słuchajcie, jeżeli powiemy Niemcom, najpierw powiemy sofort, powiemy natürlich, powiemy ich verstehe, no to on już będzie widział, że znamy język niemiecki. Powitania, czyli tak, przypominam, rano mówimy guten Morgen, tak, bo morgen to jest ranek. Tutaj jest gute en, tak, końcówka en, bo to jest 4. przypadek i jesteśmy w bierniku. Czyli tak naprawdę to znaczy dobrego ranka. I tak mniej więcej gdzieś do godziny 10, dobrze? Ja w pracy często mam, że uczniowie na przykład o godzinie 14 mówią mi guten Morgen. Nie, to już jest za późno. Dobrze. Jeżeli jesteśmy trochę później, tak, no to mówimy guten Tag, dzień dobry, czyli tak mówimy w dzień. Guten Tag tak naprawdę znaczy dobrego dnia. Dobra. Jeżeli przychodzi ktoś wieczorem, to mówimy guten Abend, czyli dobrego wieczoru. To jest dalej ten 4. przypadek. Po polsku jest dobry wieczór, ale to jest dobrego wieczoru tak naprawdę. Czyli uwaga, już umiemy powitać. Załóżmy, tak? Jeżeli przychodzą 2 osoby, no to pytamy się einen Tisch für 2 Personen, einen Tisch für 2 Personen. Jeżeli przyjdą 3 osoby, no to oczywiście zapytamy się einen Tisch für 3 Personen. Dlatego właśnie mówiłam, żeby powtórzyć sobie liczebniki. Dobrze. Można to zadać troszkę inaczej, to pytanie, czy Pan sobie życzy, tutaj mamy wünschen Sie einen Tisch für 2 Personen. Proszę, tak? Przed chwilą było einen Tisch für 2 Personen bez czasownika, a tu mamy czasownik, tak? Jest to orzeczenie. To wünschen łatwo sobie zapamiętać, ponieważ w języku polskim mamy czasownik winszować i się mówi powinszowania, tak? A więc to powinszowania pochodzi od niemieckiego. Możemy zadać to pytanie jeszcze na inny sposób. Oczywiście tych sposobów jest dużo więcej, ale proponuję jeszcze möchten Sie einen Tisch für 2 Personen? Jak widać, tutaj mamy tę formę Sie. I teraz
jeżeli na przykład ktoś przyjdzie sam, uwaga, to nie możemy zapytać się, czy möchten Sie einen Tisch für zwei Personen, tylko co wtedy wystarczy zrobić? No skreślić to für zwei Personen, tak? Bo für zwei Personen znaczy dla 2 osób, więc uwaga, teraz jest trening. Jeżeli chcemy zapytać się, czy ktoś chciałby stolik po prostu, bo jest samotny, no to proszę bardzo. Einen Tisch na przykład, albo wünschen Sie einen Tisch, albo möchten Sie einen Tisch. W ogóle przypominam, że jak ktoś wchodzi do restauracji, no to raczej nie po to, żeby po prostu iść do kina, więc chyba wiadomo, o co chodzi, no ale już jeżeli go powitamy, najpierw powiemy na przykład so guten Morgen, möchten Sie einen Tisch für zwei Personen, no to już wiadomo, że po prostu dostaniemy wyższy napiwek. Dobrze. Można tak, czy rezerwował Pan stół, czy jeżeli jest jakaś restauracja, gdzie się rezerwuje, no to wtedy używamy haben Sie einen Tisch reserviert? Tak naprawdę to znaczy, czy ma Pan stolik zarezerwowany? Zobaczmy, myślę, że znacie jakieś podstawy angielskiego, więc to jakby czasownik w czasie przeszłym z angielskim przez to have you coś tam zrobić, to tutaj mamy po niemiecku tak samo, haben Sie einen Tisch reserviert? I popatrzcie, tutaj już nie będę pisała w kolejnych slajdach pan, pani, państwo, dobra, żebyście to już pamiętali. Więc tutaj jest zarezerwował pan, zarezerwowała pani, czy zarezerwowali państwo stolik. I zobaczcie, że tutaj po raz kolejny mamy to einen, tam jest en końcówka, w razie czego można próbować zawsze mówić tam coś końcówkę en, macie dużą szansę, że traficie. Tam było guten Tag, guten Morgen, guten Abend, a tu mamy einen Tisch, tak? Końcówka jest en. Proszę za mną, słuchajcie, no to już, prawda, bo przypominam, że należy za znajomość języka, powinien być napiwek, więc jak słuchajcie, prawda, popatrzcie, mówimy najpierw guten Morgen, ja, möchten Sie einen Tisch für zwei Personen, na przykład haben Sie einen Tisch reserviert, bitte kommen Sie, no to już wiemy, że ten kelner jest po prostu wart wszystkich laurów. Czyli uwaga, bitte kommen Sie, proszę za mną, to znaczy proszę iść za mną, tak? Bitte znaczy proszę, kommen iść, tak, coming i tutaj mamy Sie, pan, pani, państwo. Dobra. Folgen Sie mir bitte. Uwaga, dla osób bardziej zaawansowanych mamy czasownik folgen, tak jak po angielsku to follow, stąd są też followersi, tak? Po niemiecku jest folgen. Folgen, czyli iść, Sie, pan, pani, państwo, mir, za mną, tak? Mir to znaczy za mną, bitte znaczy proszę. Dobra. I teraz tak, uwaga, hier bitte die Speisekarte, oto karta dań. Jest słowo das Menü, no ale słuchajcie, po co mamy używać słowa das Menü, jak możemy użyć tej Speisekarte, tak? Hier to znaczy tutaj, bitte proszę, die Speisekarte, karta, Speise dania, czyli karta dań. Damy sobie radę. Można sobie napisać ściągi i będziemy mogli korzystać. Czy Pan już wybrał? Uwaga, tu mamy czas przeszły. Tam już był raz czas przeszły. Pamiętacie? Haben Sie einen Tisch reserviert? A tutaj mamy haben Sie schon gewählt? Czy Pan już wybrał? Czy Pani wybrała? Czy Państwo? Tak? Podkreślam jeszcze raz. Tutaj mamy wszystkie możliwości te takiej formy grzecznościowej. Czasownik wählen znaczy wybierać. I jak ktoś tutaj się boi, to przypominam, że w napisach jest fonetyka. Może być tak. Sie wünschen, co Pan, Pani, Państwo zamawiają, tak? Sie wünschen, tak? Uwaga, tylko tak trochę w górę, nie? Sie wünschen, Pan sobie życzy, tak czasami się mówi, no nie? Pan sobie życzy, Sie wünschen. Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? Und was möchten Sie trinken? Und was möchten Sie trinken? Zobaczcie, że tam było was möchten Sie essen, a tutaj dokładamy und, czyli a co Pan chciałby pić? Was möchten Sie trinken? Można to zapytać się tak. Und zum Trinken, a do picia? Und zum Trinken? Und zum Trinken? Tutaj mamy gramatycznie trochę inaczej, bo tam mieliśmy czasownik, a tu mamy rzeczownik. Do kogo, czego picia, tak? Z dużej litery jako rzeczownik. Wünschen Sie, möchten Sie, tak jak tam mieliśmy ze stolikiem, no nie? Czy Pan sobie życzy stolik, albo Pan sobie chciał, to możemy przełożyć na wszystko. Czy wünschen Sie na przykład ein Mineralwasser, czy może einen Rotwein, tak? Czerwone wino. Tutaj możemy wstawić wszystkie dowolne tutaj rzeczy, o cokolwiek
pytamy, czy on by sobie coś, czy ona chciała. I teraz tak, jeżeli są, załóżmy, 2 osoby lub więcej, no to możemy do drugiej osoby zwracać się tak. Und sie. Teraz uwaga, tutaj mamy 4. przypadek. Jeżeli nauczycie się tego menu w waszej restauracji, to też musicie sobie sprawdzić, jakie rodzajniki mają te rzeczowniki. I na przykład einen, na przykład Salat, eine, na przykład Cola i ein, na przykład Steak. I teraz tak, jeżeli będziecie sobie coś zapisywać, czyli macie tam jakiś tablet albo notesik, no to warto to powtarzać, czyli uwaga, tak? Bo przypominam, że mamy cały czas pokazywać, że znamy język niemiecki, nic się nie boimy. Jak ktoś będzie się bał, to ma sobie przypomnieć, co ja tutaj mówiłam na kanale, że nic się nie boimy, niech się oni boją, czy my je obsłużymy, prawda? Więc proszę zobaczyć. Czyli tak, einen ja Salat, eine Tomatensuppe, ein na przykład tam jakiś tam Eis. Więc powtarzamy na głos, nie boimy się. I tutaj przykład. Einen Fisch, eine Cola, ein Steak. Chciałam przypomnieć, że słówko ein, na pewno pamiętacie, że to jest rodzajnik nieokreślony. Ale tutaj widać jasno, że to jest też słowo jeden, bo ein tak naprawdę fish oznacza jedną rybę albo jakąś rybę. Więc tutaj to widzimy, że to chodzi o jedynkę. Teraz tak, jeżeli ktoś się boi tych końcówek na zasadzie ja nie dam rady używać biernika, tak? Ja nie dam rady używać akuzatywa, to bardzo proszę, ilości może za pomocą mal, tak jak się u nas mówi, tam była sobie raz tam jakaś królewna. I to właśnie raz to jest po niemiecku einmal, jeden raz. Zweimal, 2 razy. Dreimal, 3 razy. Czyli uwaga, einmal, zweimal, dreimal. Teraz tak, uwaga, często się coś poleca, tak? Polecamy jakieś tam danie dnia albo coś tam, co z jakiejś tam okazji jest dzisiaj promowane. Czyli tak, mogę panu, czy pani, czy państwu, przypominam, ich kann Ihnen empfehlen. Ich kann, ja mogę, komu, czemu, Ihnen i teraz będzie empfehlen. Co polecić? To, co wcześniej już mieliśmy. Albo będzie einen, albo eine, albo ein. W zależności od rodzajnika. Dobrze, teraz tak, jeżeli promujemy tutaj jako specjalność zakładu, no to na przykład coś tam ist eine Spezialität des Hauses. Czyli ist eine Spezialität des Hauses. Kogo, czego, des Hauses, tutaj mamy dopełniacz, a eine Spezialität, no to specjalność. Lub możemy powiedzieć, że coś tam jest eine regionale Spezialität. Tak? Dobra. Byłam kiedyś w hotelu w Krynicy Górskiej, tak? Czyli w górach i taki jeden znany człowiek z telewizji, nie będę mówiła nazwiska, robił aferę, że są nieświeże krewetki czy ostrygi. Chyba chodziło o krewetki, że są nieświeże, tylko mają kilka dni. Będąc, prawda, w hotelu w górach w Polsce, ten pan miał problemy ze świeżością krewetek. Przynosząc danie, mówimy hier bitte, prawda, tutaj proszę, tak, cały czas otulamy ich językiem niemieckim. Można powiedzieć przepraszam, czyli na przykład, żeby się ten ktoś przesunął, bo chcesz położyć talerz, albo cokolwiek się wydarzy, no to mówimy Entschuldigung, przepraszam, Entschuldigung. Przypominam, fonetyka w napisach. Möchten Sie eine Nachspeise? Czy życzy pan sobie deser, tak? I teraz tak, słowo Speise znaczy potrawa, bo to już wiemy, die Speisekarte, a tu mamy Nachspeise, czyli po potrawie, bo nach znaczy po, czyli deser tak naprawdę to jest to, co zjemy już po tym głównym. Möchten Sie eine Nachspeise, tu jest eine, lub mogę powiedzieć möchten Sie ein Dessert, möchten Sie ein Dessert. Dlaczego ein? Bo to jest inny rodzajnik, to jest rodzajnik das. Przypominam, że tam też uczyliśmy się wcześniej, czy pan sobie też życzy, może być też wünschen Sie na przykład. Wünschen Sie eine Nachspeise, wünschen Sie ein Dessert. Być może ktoś zapyta się o dania wegetariańskie, jeżeli tego nie ma w karcie, albo... Bo też przypominam, że część ludzi może na przykład przyjść bez okularów i w ogóle nie widzą, co jest w karcie. W restauracjach może być ciemno, więc osoby ze słabszym wzrokiem mogą nie widzieć. Więc no, od tego też kelner musi być takim badim, takim opiekunem, prawda? Więc to my się mamy zajmować, to my powinniśmy być tacy odważni i widzieć, co się dzieje.
Tak, ja, wir haben auch vegetarische Speisen. I teraz tak, znowu mamy słowo danie. Popatrzcie, już w kolejnym tutaj fragmencie pojawia się słowo die Speise, tutaj w liczbie mnogiej. I słowo vegetarische, nie bać się, vegetarische Speisen. Ja, wir haben auch vegane Speisen. Tak, mamy dania wegańskie. Ja, wir haben auch vegane Speisen. No i słuchajcie, znowu otulamy ich tutaj językiem niemieckim, pytając, hat es geschmeckt? Czy smakowało? No nie wiem czy, jak tam wasi przełożeni mówią, czy to zadawać takie pytanie, czy nie, no bo jak komuś nie smakowało. Ale w każdym razie tutaj pokazujemy, że znamy czas przeszły. Popatrzcie, 3 razy mieliśmy tutaj czas przeszły. Haben Sie einen Tisch reserviert, tak? Drugie było haben Sie schon gewählt, czy Państwo już wybrali, a tutaj mamy hat es geschmeckt, czy to smakowało, to co żeście teraz tu Państwo zjedli. Słuchajcie, teraz najbardziej fascynujący moment, czyli płacenie, tak? Obie strony są zestresowane, to jest jasne. W każdym razie, jeżeli przynosimy rachunek, no to tam możemy powiedzieć hier bitte, no nie, albo tutaj bitte. Jeżeli coś tam podajemy, das macht ileś zloty, tylko uwaga, nie złotych, tylko zloty, tak? Oni wiedzą, że zloty to zloty. Czyli na przykład das macht 60 zloty. Jeżeli są jakieś grosze, no to das macht na przykład tam 60 zloty, 61 zloty und na przykład 20 groschen. Dobra. Dla nas to jest trochę dziwne, ale oni tak funkcjonują, że mogą przyjść osoby i płacą oddzielnie, czyli na przykład jest randka i oni płacą oddzielnie, tak? No to już jest u nas, to jest dziwne, nie? No bo jak idą 2 koleżanki, 2 kumpli, no to mogą płacić oddzielnie. W każdym razie na pewno jest to zawsze problem. Zahlen Sie zusammen oder getrennt? Zahlen Sie zusammen oder getrennt? Czy Państwo płacą razem, czy oddzielnie? I zusammen, to znaczy razem. Możecie to znać, bo niektórzy mówią zusammen do kupy, takie wyrażenie jest, tak? Zusammen. Więc zusammen znaczy razem, a getrennt znaczy oddzielnie, od czasownika trennen, rozdzielać. Można rozdzielać śmieci, czyli segregować. Albo, że ludzie się rozstali, czyli haben sich getrennt i od tego getrennt znaczy to jakby rozdzielnie. Czyli jeszcze raz, zahlen Sie zusammen oder getrennt. Teraz jest tak, płaci Pan gotówką czy kartą, czy płacą Państwo. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte. Bar z małej litery znaczy gotówka, gotówką. Tak? To jest przysłówek, jak gotówkowo. Mit Kreditkarte to jest tak jak jechać tramwajem, mit der Straßenbahn, mit dem Bus, mit dem Zug, tramwajem, tak, mit dem Flugzeug. Czyli tu mamy narzędnik, czyli narzędzie, mit Kreditkarte. Dobrze. Przypominam te nieszczęsne liczebniki, że liczebnik 46 to po niemiecku nazywa się 6 i 40. Oni po prostu patrzą jakby od drugiej strony. No bo tak szczerze mówiąc, to być może to jest właściwa wersja, że ja powiem na przykład 7 i 80, a nie 87. 87. Czyli uwaga, wystarczy sobie uzmysłowić, że oni patrzą to jakby od drugiej strony lustra. Coś jakby Alicja w Krainie Czarów, że jesteśmy po drugiej stronie lustra, czyli nie 46, tylko 46. Tak tutaj rozdzieliłam, żeby było widać, ale oczywiście to też się pisze razem, no ale my nie będziemy nic pisać w restauracji pewnie. Przypominam, że jak mamy 125, no to 100 będzie normalnie, tak? 200 będzie normalnie, to takie setki są normalnie, czyli będzie 125, czyli 100, 5 i 20. Dacie sobie radę. I teraz uwaga, napiwek. No to są różne wersje. No, może klient tam położyć 90 i mówi dankę i wstaje, wiadomo, że dał napiwek, ale może być tak, że to powie i to trzeba rozumieć. Czyli tak, uwaga, kelner mówi 86 zloty, a klient mówi 90 stimmt so. Uwaga, jeżeli słyszymy stimmt so, uwaga, powiem kilka razy, 90 stimmt so. Na przykład 130 stimmt so. Bitte schön, stimmt so. To znaczy, że to jest nasz napiwek i dziękujemy. I jak dziękujemy, przypominam, vielen Dank, tu mamy znowu końcówkę en, popatrzcie, ile razy tutaj się pojawiło to en, no nie, bo to jest taka bardzo częsta końcówka.
tam było einen Tisch, einen Fisch, guten Abend, prawda? Guten Morgen, guten Tag, a tu mamy vielen Dank, czyli uwaga, vielen Dank, dziękuję. Może być dziękuję pięknie, danke schön, danke schön. Dobra. I teraz żegnamy się tutaj już szczęśliwi, że klient tutaj był zadowolony i że my to też odczujemy jego zadowolenie. Auf Wiedersehen, do zobaczenia. Auf Wiedersehen, do ponownego zobaczenia. Sehen znaczy patrzeć, tak jak see, tak? To see, patrzeć, tak? Wieder znaczy ponownie i to znaczy do zobaczenia. Uwaga, proszę nie mówić żadnego gute Nacht, dobrej nocy, ponieważ dobra noc to jak ktoś idzie spać, a tutaj, no nie wiem, jest godzina 22, ktoś dopiero idzie jeszcze gdzieś tam do miasta. Więc uwaga, najbezpieczniej powiedzieć Auf Wiedersehen. Dobrze. Może być jeszcze miłego dnia und einen schönen Tag noch, na przykład, uwaga, to jest taka już wersja bardziej zaawansowana i znowu widzicie te końcówki en, widzicie ile ich jest? Einen schönen Tag noch. Proszę wieczorem nie mówić na przykład einen schönen Abend noch, miłego wieczoru, no bo to może być w jakiś sposób dwuznaczny, no nie wiem, to będzie jakaś sugestia, co ktoś jeszcze będzie robił. I teraz uwaga, przechodzimy do treningu. A więc teraz sobie przetrenujemy. Ja teraz będę mówiła różne fragmenty z pobytu w restauracji, a wy będziecie musieli mi to przetłumaczyć, co ja mówiłam. Uwaga. 60 euro, stimmt so. Czyli powiedziałam 60 euro i jest napiwek. Nein, danke, wir sind schon zufrieden. Czyli to znaczy nie dziękuję, jesteśmy happy, jesteśmy zadowoleni. Czyli medium bitte. O, medium. Z wodą mineralną mogą być problemy. No jeżeli ktoś tak chce najbardziej prosto, może powiedzieć mit gas, ohne gas. Medium to będzie taka średnio na przykład. Albo przy steku na przykład może być. Tak, uwaga, jeżeli ktoś będzie zamawiał stek, może używać jakichś słów, na przykład tam, nie wiem, rosa, roh, blutig, durchgebraten, medium. No tutaj przy steku, jeżeli w restauracji są steki, no to trzeba by sobie też sprawdzić to słownictwo dotyczące steków. Uwaga, ja, bitte zweimal. To znaczy, że ktoś 2 razy prosi, prawda? Dobra. Ich habe eine Allergie gegen einige Zusatzstoffe. Co to musi znaczyć? Że ktoś coś mówi o jakiejś alergii. No to jak ktoś będzie o jakiejś alergii mówił, no to trudno, no musi sobie on poradzić, tak? Niech sobie klient radzi. W każdym razie może być jakiś taki, słuchajcie, dociekliwy klient, który będzie prosił o skład. Jeżeli to będzie wskazywało na to, że on mówi o alergii i coś chce zobaczyć, no to wtedy po prostu niech se tu przyjdzie szef sali albo właściciel, niech mu pokaże spis. Dobra. Ich möchte na przykład einen sherry. Dobra, czyli jedno sherry. Ich hätte gerne einen sherry. No właśnie, czyli może powiedzieć ich möchte, ich hätte gern. Könnten Sie uns eine Speisekarte bringen? To znaczy, czy może Pan przynieść kartę dań? Nein, danke, wir möchten nur etwas trinken. Co to będzie znaczyło? Nein, danke, wir möchten nur etwas trinken. Czyli jak się pytamy, czy chce coś jeść, to on mówi, że nie, on tylko tak by chciał. Haben Sie eine Getränkekarte? Co to musi być? Haben Sie eine Getränkekarte? Czy ma Pan kartę napojów? Uwaga. Nein, wir sind zu viert. Nein, wir sind zu viert. To jest na pytanie, czy dla 2 osób, a ktoś mówi, nie jesteśmy w 4, tylko że tam jeszcze ktoś dojdzie na przykład. Dobra. Ja letzte Woche telefonisch auf den Namen na przykład Müller. Letzte Woche telefonisch auf den Namen Müller. Czyli, że telefonicznie zarezerwował na inne tam nazwisko. Jeżeli jest jakaś większa ilość osób, to mogą na przykład zadać takie pytanie. Könnten wir hier die 2 Tische zusammenschieben? Könnten wir hier die 2 Tische zusammenschieben? No to pewnie wtedy też będzie pokazywał rękami, czy może połączyć 2 stoliki.
Könnten Sie uns sagen, wo hier die Garderobe ist? Czyli nigdzie tu jest szatnia. Könnten Sie uns sagen, wo hier die Toilette ist? Welchen Wein können Sie uns zu diesem Gericht empfehlen? Welchen Wein können Sie uns zu diesem Gericht empfehlen? Tam był wcześniej czasownik empfehlen, polecić, więc tutaj mamy, jakie wino by Pan polecił. Wir möchten gerne Fisch essen. Was können Sie da empfehlen? Czyli, że chętnie byśmy zjedli rybę, co Pan może polecić? Haben Sie auch vegetarische Speisen? Czyli, czy są dania wegetariańskie? Uwaga. Könnten wir noch etwas Brot haben? Könnten wir noch etwas Brot haben? Czy możemy jeszcze dostać chleba? Könnten Sie uns noch einen zweiten Teller bringen? Könnten Sie uns noch einen zweiten Teller bringen? Czy może Pan przynieść drugi talerz? W ogóle możemy być tacy sprytni, nie? Jak widzimy, że jest dziecko, to można się od razu zapytać. Einen Teller für die junge Dame. Popatrzcie, tak? To co tam mieliśmy już. Oder einen Teller für den jungen Gentleman. Kellner, ja, die Suppe ist total kalt. No, czyli jak są problemy, to i tak tutaj, proszę Państwa, już się nic nie da poradzić. Czyli uwaga, die Suppe ist kalt. Zupa jest zimna. Albo der Wein schmeckt nach Kork. Co to musi znaczyć? Dobrze. I uwaga, jeszcze teraz sobie przetrenujmy tą fazę płacenia. Dobra. Könnten wir bezahlen? Czy możemy zapłacić? Rechnung bitte. Rachunek poproszę. Albo może powiedzieć bezahlen bitte. Czyli, że będzie płacił. I teraz tak, jak my się tam pytamy, czy razem, czy oddzielnie, to on mówi zusammen bitte. To znaczy razem, nie? Albo getrennt bitte. Oddzielnie. Dobrze. Nein, wir bezahlen in bar. In bar. Płacimy gotówką. Wir bezahlen mit der Karte. Płacimy kartą. No i dobrze. Auf Wiedersehen. No i dobra. I słuchajcie, w takim razie to by było na tyle i mam nadzieję, że tutaj będziecie ładnie w języku niemieckim obsługiwać klientów niemieckojęzycznych. W takim razie dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy też na kanale. Do usłyszenia.